Cześć, witaj, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym moim nagraniu, w kolejnym filmie. Od jakiegoś już czasu dostaję różnymi drogami elektronicznymi, czy to Facebookiem, czy mailem, czy przez jakieś komentarze czasami, po prostu pytania różne, przeróżne i postanowiłem, że zbiorę je wszystkie w jedno i odpowiem na te pytania dziś właśnie w tym filmie, bo oczywiście tych filmów jest coraz więcej, ale kiedyś trzeba to wszystko skumulować, skompensować i wybrałem sobie bodajże 10 pytań, które są takie chyba najbardziej sensowne, które mogą dać Ci jakiś pogląd na to, co robię, dlaczego robię, w jaki sposób, jakie mam w ogóle pogląd na to wszystko, co się w tym moim biznesie i nie tylko dzieje. Więc mam je zapisane, te pytania, będę je czytał i będę starał się odpowiedzieć jak najbardziej rzeczowo. Żeby było trudniej, nie przygotowywałem się do tych odpowiedzi, żeby to nie było recytowane, tylko po prostu będzie to lecieć tak, będzie takie flow na bieżąco. Będę chyba na szybko myślał, więc będzie to po prostu takie najbardziej prawdziwe. Ok, lecimy. Pierwsze pytanie, jak zaczynałeś w biznesie w ogóle, jak startowałeś, jak to u Ciebie było? Więc było tak, że nie było w ogóle tradycji biznesowej w sumie stricte w moim domu, bo nie było tak, że ja miałem firmę w domu i tego się uczyłem, ale zawsze ten biznes gdzieś chciałem mieć, zawsze mi się to podobało, że są ludzie przedsiębiorcy, że pracują trochę inaczej, że mają elastyczny grafik właśnie pracy i sami sobie to ustalają, że oczywiście są swoimi szefami. To jest trudniejsze, żeby wymagać od siebie, ale zawsze mi się to podobało. Jak na stacji benzynowej widziałem fajne auto, kiedyś to było zupełnie inne auto niż dzisiaj, no ale zdarzały się też kilkanaście lat temu Ferrari, to w ogóle był cud, że takie auto podjechało. No i ja zamiast patrzeć, to podchodziłem najczęściej do takiej osoby i pytałem, co ta osoba robi. Szok był najczęściej na twarzy właściciela takiego auta, no bo mówili, że po prostu wszyscy najczęściej chcą zdjęcia lub pytają o osiągi samochodu, ale nikt nie pyta, jak ten samochód został osiągnięty. Ja byłem najczęściej pierwszą osobą, która pytała o to, jak te pieniądze robić, żeby takim samochodem jeździć, jak w ogóle taki samochód kupić. Nie wiedziałem, czym jest leasing, wtedy wszystko było dla mnie nowe, ale już wtedy do takich osób podchodziłem i szukałem takich kontaktów, więc to a propos takiego patrzenia na ludzi, którzy mieli więcej. Mnie się to już wtedy bardzo, bardzo podobało i chciałem wiedzieć skąd, jak, w jaki sposób, gdzie trzeba być, co trzeba robić, żeby mieć inne rzeczy i trochę inne życie. Jaki był start? Firmę już mam bodajże 11 albo 12 rok, właśnie w listopadzie, jak dobrze pamiętam, ją zakładałem, bo to było przed świętami, więc 11 lub 12 rok teraz mija. Oczywiście miałem różne wpadki biznesowe, 2 razy zbankrutowałem, czyli po prostu zamknąłem swoją działalność, bo nie był to pomysł taki, który jest dobry i który rynek przyjął, więc jedną zamknąłem, drugą otwarłem. Były różne projekty, które robiliśmy. Mieliśmy małą agencję taką filmową, agencję pracy była później, ale agencja filmowa, agencja taka związana z nagraniami filmów również na YouTubie, ale testowaliśmy samochody, także to było też takie fajne, ale nie było z tego żadnych pieniędzy. Byliśmy w programie Dragon's Den z moim przyjacielem kilkanaście lat temu, to właśnie na samym początku. W programie Dragon's Den, jak zostać milionerem, w tym właśnie programie, który znasz z programu telewizyjnego i tam z kilku tysięcy pomysłów trafiliśmy do takiego castingu, gdzie 200 najlepszych pomysłów z Polski trafiło i też to był jakiś początek naszych takich marzeń, planów, że biznes nam się będzie łatwiej robić, tak, przez to, bo szukaliśmy takiego wsparcia nie tylko finansowego, ale też takiego mentalnego, że to, co robimy, jest dobre i to jest dobry kierunek, więc tych rzeczy było bardzo, bardzo duże, ale startowałem właśnie od tego, że próbowałem i więc jeśli ktoś chce startować z biznesem i mu nie wyjdzie, ja bym się w ogóle tym nie przejmował, bo my mieliśmy dokładnie to samo. Ja powiedziałem, że ja po prostu zrobię ten biznes, obojętnie co by się nie wydarzyło, czyli jak nie będzie pieniędzy, to zrobię, jak będzie problem, to zrobię następny, jak się przewrócę, to się podniosę, jak zbankrutuję, to odrobię i zrobię kolejny. Po prostu byłem zdeterminowany, bo zawsze mi się to podobało, żeby być właścicielem swojej firmy, żeby kreować, żeby tworzyć nowe rzeczy, żeby pracować według swoich pomysłów i generalnie tak zrobiłem i dzisiaj tak działam. Także tak w skrócie myślę, bo można by na ten temat nagrać pewnie osobny godzinny film o tym, jak startowałem i jak to było, ale myślę, że takie najważniejsze rzeczy z tego pytania płyną, to jest, że się nie poddawałem, że były różne sytuacje, że było wiele pomysłów nietrafionych, których w ogóle nie zrealizowaliśmy, ale finalnie jestem w tym miejscu, w którym teraz działam i bardzo się dobrze czuję, zarabiam, rozwijam się i chcę dalej w tym kierunku iść. Także lecimy dalej. Drugie pytanie.
Drugie pytanie, które sobie spisałem, to było, w co ja inwestuję, tak? Wiadomo, że nieruchomości to jest temat, w którym działam, ale prywatnie co ja robię, bo wiadomo, firma to jest jedno, ale pytanie, czy prywatnie też coś gdzieś się zabezpieczam w jakiś sposób i jaki mam pomysł na te inwestycje. Więc oczywiście biznes to jest jedno i staram się robić tak, żeby ten biznes był coraz taki bardziej stabilny, zdywersyfikowany również, więc to, że ja inwestuję pieniądze z powrotem w firmę, no to inwestuję również w relacje z firmami, z którymi współpracuję, tak żeby to było stabilne, żeby to było jeszcze stabilne. Poznaję nowe kontakty, więc inwestuję w kolejne nogi jakby tego biznesu, żeby mieć więcej partnerów biznesowych, z którymi współpracuję, albo bardziej solidnych. Wymieniam sobie tych partnerów z tych firm, które no nie do końca są takie, które sprawiałyby, że będę miał spokój taki w głowie, że będziemy działać latami, więc wolę firmę, która daje mi taki spokój, może mniej zarobię, ale mam taki spokój, więc na pewno inwestuję w te relacje w firmie, czyli w firmę na pewno. Druga rzecz to inwestuję w siebie, czyli cały czas się edukuję, cały czas chcę się spotykać z ludźmi, którzy wiedzą więcej ode mnie, bo chyba nigdy nie będzie takiego momentu, że będę wiedział wszystko i zdaję sobie z tego sprawę, ale dochodzi do takiego momentu, kiedy wiem coraz więcej w mojej branży, to jest bardzo fajne, ale muszę spotykać takich ludzi, którzy już są na tej biznesowej drodze dalej niż ja, więc inwestuję właśnie w te spotkania, żeby samemu mieć lepszą wiedzę, być mądrzejszy, wiedzieć, co robię źle, które rzeczy poprawiać, więc to jest druga rzecz. I dopiero dalej z tego wychodzi sytuacja taka, że firma zarabia. Bo jak jest poukładana i właściciel jest ogarnięty i ma wiedzę, no to firma zarabia i z tych zarobionych pieniędzy dopiero można inwestować finansowo, czyli można kupować nieruchomości, co też już robię, więc to jest oczywiście podstawowa rzecz. Ktoś mówi, że nie opłaca się, bo są drogie. Oczywiście, pytanie też gdzie, bo ja inwestuję w nieruchomości, zresztą widziałeś na jednym filmie na YouTubie, gdzie akurat wtedy tą nieruchomość oddałem Maćkowi, on ją kupił, ale takie tanie i podobne nieruchomości również się zdarzają. Czy można kupić jakąś nieruchomość do 100 000 złotych? Oczywiście, że tak. Można kupić. Czy jest to łatwe, żeby ją znaleźć? No nie jest to łatwe, ale jest to bardzo łakomy kąsek, więc trzeba takich nieruchomości szukać, jeśli chcesz tanio kupować nieruchomości. Ktoś mówi, że są drogie? Zgadza się. Wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałem z osobą z Warszawy, która mieszka tam i zna rynek, no i w Warszawie są oczywiście najtaniej, z tego co wiem, mieszkania po 8 000 zł za metr, ale w centrum można je kupić między 20 a 40 000 zł za metr, więc pytanie, czy tam chciałbym inwestować? Nie chciałbym. Uważam, że to jest za drogo, że to jest przeszacowane. Jak ktoś chciałby mieszkać w mieszkaniu w centrum Warszawy i mieć piękny widok na co? W zasadzie dla mnie to nie jest piękny widok właśnie w centrum, na te wszystkie wieżowce i Pałac Kultury. Wolałbym kupić dom w górach. Więc to jest oczywiście moje prywatne zdanie. Więc dla mnie przeszacowany rynek jest w niektórych miastach, czy w Krakowie, gdzie za szeregówkę trzeba dać ponad 1 000 000 złotych. Dla mnie to są za duże kwoty według mnie. Tak? Mógłbym sobie na to pozwolić, ale uważam, że to jest za dużo i można zdywersyfikować to kupując zupełnie coś innego lub kilka nieruchomości w tańszych miastach. Tańszych jakich? Na pewno Łódź jest jeszcze w miarę tania, ale bardzo szybko się rozwija. Na pewno w ogóle Śląsk jest jeszcze w miarę tani. I to są takie dwa miejsca, gdzie właśnie ta aglomeracja Śląska i Łódź, Radom, to są miejsca, gdzie jeszcze widzę, że te ceny są w miarę. W takich miastach klasy A, czyli Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wrocław, no ceny Gdańsk, no to ceny są bardzo wysokie, więc ja tam nie inwestuję. Jeśli ty tam inwestujesz i zarabiasz, no to super, to tak naprawdę to też działa, więc ceny sprzedaży już też są inne, bo kupujesz drogo, sprzedajesz drożej. Ale ja stwierdziłem, że inwestuję tutaj, bo nie trzeba tak dużych finansowych środków w to inwestować. Oczywiście ktoś powie, że są inwestorzy i można ich pieniądze inwestować. Jasne, ale mówię, to akurat jest moje zdanie na temat tego, w co ja inwestuję. Kolejna rzecz, to są waluty, to jest złoto fizyczne oczywiście. Kupuję sobie waluty, które mam fizycznie, czyli dolary. Akurat ja stawiam na dolary i tych dolarów trochę mam, do tego jeszcze złoto fizyczne, czyli albo sztabki, albo monety. Można sobie to w internecie znaleźć, mennice, gdzie generalnie przychodzi Ci to do domu i masz. Ja jestem zdania, że lepiej mieć coś fizycznego niż jakieś certyfikaty, świadectwa, różne papiery, które nic nie dają, a trzeba za nie również zapłacić. Ja wolę mieć to wszystko w ręku u siebie w domu niż mieć takie trochę obiecanie, że te pieniądze, akurat w tym przypadku to złoto, jest gdzieś i na mnie czeka w jakimś szwajcarskim banku, no ale nigdy tam najprawdopodobniej nie będę, więc znam też takie firmy, które dają taką gwarancję, ale ja wolę kupić sobie fizyczne złoto niż gwarancję, która kiedyś może nie być nic warta. Różnie bywało, ludzie już wielokrotnie kiedyś kupowali jakieś różne świadectwa, różne papiery, które są warte, no i oddawali swoje majątki, czasami kilkaset tysięcy złotych i więcej, za papier, który był w szufladzie, a później często okazywało się, że
że firma znikała, no i zostawali z papierem. Więc to jest moje zdanie, że wolę inwestować w to, co rozumiem, to, co jest fizyczne, a mieszkanie, jak wiesz, czyli nieruchomość droższa czy tańsza. Ja wybieram te tańsze w tańszych miastach. To jest zawsze pierwsza, podstawowa taka rzecz, którą ludzie muszą mieć. No to jest potrzeba, która jest numer jeden. Obojętnie, czy będziemy mieli tąpnięcie finansowe, kryzys gospodarczy, kryzys nieruchomościowy, zawsze coś będzie. Nigdy nie jesteśmy w czasach, że jest stabilnie. Zawsze jest tak, że się zmienia, w górę, w dół. Nawet jak jest w górę, jak się wielu ludziom teraz wydaje, no to w górę jest przez co w Polsce? Przez to, że mnóstwo pieniędzy rozdaje państwo, tak? Ludzie dostają pieniądze i wydaje im się, że mają więcej. Ale większość nie zastanawia się, skąd są te pieniądze. Więc finalnie jest tak, że ceny idą do góry. Mamy inflację, która galopuje, pieniędzy się coraz więcej dodrukowuje. Więc większość o tym nie myśli, ale sytuacja zawsze się zmienia. Więc ja mówię tak, gdyby nawet firmy zmniejszyły zatrudnienie, gdyby nawet zamówienia gospodarcze w wielu fabrykach europejskich i później finalnie w Polsce, bo przecież mnóstwo się u nas montuje, będą zmniejszone, no to ludzie albo dostaną mniejsze etaty, albo nie dostaną premii, albo po prostu część załogi będzie zwolniona. I co wtedy? No właśnie, wtedy samochód można oddać, wtedy można te wszystkie zabawki elektroniczne poddawać, jeśli są w kredycie, sprzedać jakkolwiek, ale mieszkania, no ciężko. Jeśli oczywiście jest duże, to można je wymienić na mniejsze, ale z podstawowych rzeczy zawsze to mieszkanie musi być. Ludzie gdzieś muszą mieszkać, czy wynajmować, czy mieć mieszkanie. Więc uważam, że te nieruchomości, jakby o nich nie mówić, zawsze są taką podstawową rzeczą, która zdecydowanie jest lepsza od nawet majątku pieniężnego w walucie. Bo masz pieniądze, jeśli banki będą mieć problemy, a historycznie mieliśmy mnóstwo takich sytuacji, że banki po prostu przyblokowały możliwość wypłacania swoich pieniędzy z konta i mogłeś wypłacić 1000 na przykład euro dziennie. I pamiętasz te kolejki nie tylko z Grecji, ale i Portugalii, Hiszpanii, gdzie te problemy były i wiele takich sytuacji historia zna, także ja uważam, że lepiej mieć też trochę pieniędzy w gotówce. Jeśli masz dużo, to podziel sobie to. Część pieniędzy możesz zamienić na inną walutę, część mieć w gotówce polskiej, część w złocie, część oczywiście na koncie, no bo to jest wygodne, żeby też płacić z konta za normalne życie codzienne, ale generalnie mądrze myśleć o tych pieniądzach, analizować sobie, co się działo historycznie z tym wszystkim, jak gospodarka działa, zrozumieć w ogóle, czym jest pieniądz i jak to działa i dlaczego dodrukowując pieniądze zmienia się to wszystko. Bo większość ludzi wie, że jest fajnie i nie zastanawia się, co będzie jutro. Jeśli dostaliśmy od rządu, no to rząd ma. Pytanie, skąd rząd ma? No większość ludzi nie wie, że to są przecież nasze pieniądze z podatków. Okej, idźmy dalej, bo to jest znowu temat, który można by bardzo rozszerzać, ale mamy tych pytań trochę więcej. Także lecimy dalej. Skąd pieniądze na początek biznesu miałeś? Także jak wystartować i skąd brać pieniądze? No bo wiadomo, wszyscy mówią, twórz biznes, bądź swoim szefem, działaj, no ale pieniądze na początek jakieś mieć trzeba. U mnie było tak, że na początku też tych pieniędzy, no ja pracowałem na etacie, więc za dużo nie miałem, ale pamiętam, że oszczędności jakieś tam były. Nie pamiętam dokładnie, ile to było, ale zdecydowany byłem, jak się zwalniałem z etatu, bo sam zdecydowałem o tym, że się zwolnię z etatu, więc dałem wypowiedzenie i od razu tego samego dnia postanowiłem, że będę otwierał firmę. Wiem, że w tym samym czasie, pamiętam, że w tym samym czasie było tak, że były dotacje. Ja uznałem, że dotacja jest dobrym pomysłem. Wtedy tak stwierdziłem i uważałem, że to jest jedyny brakujący element, który jest mi potrzebny, żeby biznes mi wyszedł. Więc stwierdziłem, pójdę po dotację. Unia Europejska, z tego co pamiętam, przez urzędy pracy w całej Polsce dawała na projekty, na nową działalność pieniądze, więc uznałem, że to jest jedyny element, jedyny puzzle, który mi brakuje. Jestem młody, chcę pracować, mam pomysł, brakuje mi tylko pieniędzy, więc jak dostanę kasę, na pewno mi to wyjdzie. Więc ja pierwsze pieniądze miałem z dotacji z Urzędu Pracy, gdzie otwarłem firmę i musiałem mieć tą firmę minimum 1 rok. Nie pamiętam, czy to było 15 czy 18 tysięcy, ale te pieniądze dostałem, więc to było na start dla mnie. I dziś powiem, że to jest dobry pomysł. Dziś powiedziałbym, że to nie jest dobry pomysł, bo to nie były moje pieniądze zapracowane, więc bardzo łatwo je wydawałem i wydawało mi się, że te pieniądze wiecznie będą, no bo skoro 15 czy 18 tysięcy bardzo szybko dostałem jednym kliknięciem praktycznie już po akceptacji tego mojego wniosku, to bardzo szybko te pieniądze u mnie też w firmie będą. Tak mi się wydawało. Czyli trochę byłem leniwy na początku przez to, więc uważam, że nie jest to dobry pomysł, żeby, tym bardziej, że tych pieniędzy nie trzeba było oddawać właśnie, bo pieniądze czyjeś mogą być dobrym pomysłem, ale jeśli trzeba je oddać, bo masz świadomość, że musisz oddać, musisz zwrócić, masz jakiś termin, a jeśli jeszcze umówiłeś się na procent, to musisz oddać więcej. W sytuacji, kiedy był to urząd, wystarczyło mieć tą firmę przez 1 rok, a w momencie, kiedy był niski ZUS, 300 albo 400 zł to były koszty 5000 na ZUS rocznie, więc mogłeś mieć tylko płacić ZUS i księgową może 100 zł i to wszystko, nie musiałeś mieć biura, samochodu, innych rzeczy, innych stałych kosztów. Więc generalnie można było wyjść na tym całkiem dobrze do przodu, ale ja
stwierdziłem, że to jest dobry pomysł i że te pieniądze wezmę i to mi rozwiąże wszystkie problemy. Tak nie było, nie umiałem firmy prowadzić, nie miałem żadnego doświadczenia, to był początek, czyli przehulałem te wszystkie pieniądze, wydałem na rzeczy, które mi wydawały się, że są potrzebne, czyli komputer, czyli jakiś rzutnik kupiłem, jakąś drukarkę, no już nie pamiętam dokładnie, co to było, ale finalnie te rzeczy zostały, a pieniądze się skończyły, firma nie przetrwała początków, no i niestety tak było, więc dalej co się działo? Dalej już korzystałem z pieniędzy inwestorów, nie miałem również swoich, znaczy miałem, ale musiałem też z czegoś żyć, więc te pieniądze, które zaoszczędziłem z etatu, służyły do tego, żeby po prostu nie zarabiając przez jakiś czas przeżyć. Także korzystałem z pieniędzy inwestorów prywatnych, osób, które znałem i które wiedziały, że jestem solidną firmą. Mimo że jeszcze nie byłem, że jestem solidnym gościem, który tak jak mówi, tak robi, tak jak robi, tak mówi. I zawsze tak było, że pożyczałem mnóstwo pieniędzy od inwestorów prywatnych, którzy już się dorobili, byli 10-15 lat starszy ode mnie, mieli biznes i mieli na koncie 20, 50, 100, różnie, zależy od osoby i każdy te pieniądze miał. Większość nie wiedziała, co z nimi robić. To było dla mnie szansą, że ja wiedziałem, że ja potrzebuję w mój biznes i obiecywałem im po prostu, że dogadajmy się, że to będzie 10%, 15%, w zależności od tego, jak komu pasowało. I zawsze tak było, że te pieniądze obróciłem, zarobiłem, oddałem z zyskiem i to było fajne. To było bardzo fajne dla mnie, wygodne, bo nie musiałem iść do banku, zdolności też nie miałem za dużej i bałem się trochę banków. Trochę to był dla mnie strach, więc działając ze znajomymi, którzy mnie znali, było takie zaufanie. Ja ufałem im bardziej niż bankom, a oni, znając mnie, wiedzieli, że mogą mi te pieniądze pożyczyć. Oczywiście jakieś ryzyko mieli, ale tak zaczynałem. Także finalnie, podsumowując, najpierw była to dotacja, którą roztrwoniłem w sumie bez sensu, wydałem na rzeczy jakieś, które wydawały mi się, że są potrzebne, ale finalnie ten biznes tam upadł, ale później już, i to do dzisiaj również są inwestorzy, którzy ze mną działają i już widzą przez lata, że tak naprawdę cały czas zarabiali i to ponadprzeciętnie na inwestycjach ze mną, gdzie byli takimi inwestorami pasywnymi, czyli takimi, gdzie tylko dają pieniądze i nie zajmują się totalnie niczym, resztę 100% ogarniam ja i później na koniec tego okresu, który się mówiliśmy, wypłacam pieniądze albo całe razem z nadwyżką zarobioną, albo po prostu procent, a pieniądze zostają i rozkręcamy je dalej w inną inwestycję. Także tak to u mnie wyglądało i dalej wygląda. Następne pytanie. Ile godzin pracujesz dziennie w firmie i jak wygląda Twoja organizacja pracy? Jak z tym sobie wszystkim radzisz? Ok. Ile godzin? Nie mam czegoś takiego, że mam bardzo poukładane, że pracuję od 7 do tam 15 czy inaczej. Nie jestem też w biurze codziennie, bo nie mam takiego fizycznego biura. W biurze, w którym teraz jestem, które dzielimy z chłopakami, nagrywamy, ale to nie jest miejsce, gdzie ja codziennie jestem. Także jak wygląda? Na pewno wygląda tak, że jest plan, czyli mam kartkę A4, akurat ja bardzo lubię, mam oczywiście też na telefonie zapiski różne, ale kartka A4, gdzie siadam sobie albo wieczorem, albo rano, wcześniej koło 7, najpóźniej, gdzie wypisuję najważniejsze rzeczy do zrobienia, czyli taka lista to do najważniejsza, gdzie wypisuję te wszystkie istotne rzeczy, które są do zrobienia na dany dzień. I oczywiście sobie analizuję, które rzeczy są najbardziej istotne, które trzeba dzisiaj zrobić i nie mogą być zrobione jutro. No i oczywiście wypisuję. To jest pierwsza rzecz, którą robię. Drugą rzecz, mam w głowie, że jest lista to do ukryta, jak ja to nazywam, i też pewnie o tym doskonale wiesz, że zadania, które sobie Ty zaplanujesz, że wiesz, że one się wydarzą, no to wiadomo, że się wydarzą, jeśli będzie na nie czas i jeśli je zrobisz. Jeśli te najważniejsze zrobisz na początku, to je zrobisz, ale wydarzą się rzeczy tego dnia i telefony, i maile, o których w ogóle nie wiesz. Bo to ludzie zadzwonią do Ciebie z jakąś kryzysową sytuacją, ktoś Ci napisze SMS-a, zadzwoń pilnie, bo coś się wydarzyło, może zadzwoni ktoś z rodziny, że coś się też wydarzyło zdrowotnego i tego nie da się zaplanować, więc to są rzeczy, na które po prostu czasami trzeba mieć czas. Że ktoś zadzwoni, że trzeba jechać do szpitala, bo coś się wydarzyło, bo jakaś sytuacja kryzysowa, że ktoś potrzebuje kasy, bo nie wiem, bo jest super okazja i musisz jechać do banku. Nie miałeś tego w planie, więc wtedy część rzeczy spada w dół, tych, które miałeś na kartce i wchodzą te rzeczy ukryte, których w ogóle nie miałeś w planie, bo nie wiedziałeś o nich totalnie, że się wydarzą. Także tu jest życie i tu jest rzeczywistość. Także na pewno są takie dwie rzeczy, bo część osób mówi lista to do i robię wszystko od początku do końca. Tak nie jest. W praktyce tak w ogóle nie jest i nie jest możliwe, przynajmniej w moim przypadku. Może mam za dużo tych zadań, ale nie jest możliwe, żeby wszystkie te rzeczy zrobić jednego dnia, więc czasami te rzeczy przechodzą na drugi dzień, jeśli są mega istotne, a wpadają rzeczy zupełnie takie niezaplanowane, no to wtedy jak widzę, że nie jestem w stanie zrobić tej niezaplanowanej rzeczy i tej, która jest istotna, bo już czasu braknie, no to wtedy wchodzi delegowanie, czyli zlecanie. Wtedy myślę, kto to może zrobić za mnie, kto mi może pomóc, kto mnie może odciążyć, kto może pojechać w to miejsce, gdzie ja muszę być, albo kto to zadanie może zrobić za mnie i wtedy rozkminiam. Więc to jest na pewno taka rzecz. Ile godzin pracuję?
Bardzo różnie. Nie ma czegoś takiego, że pracuję 8 dziennie czy 6 dziennie. Są dni, gdzie rekordowe dni oczywiście. Zdarzył się taki kilkanaście dni temu, gdzie zacząłem pracę o 7 rano i skończyłem o 23:42. Pamiętam to do dziś, że wszedłem do domu właśnie o tej godzinie i powiedziałem sobie, no jestem mocno zmęczony, biznes to nie ma lekko, tak? Bo czasami jest tak, że po prostu wszystko wejdzie, są mega ważne sprawy, dopięcie jakichś kontraktów, spotkania i wszystko jest jednego dnia. Nie da się tego przenieść, nie da się tego zlecić, trzeba to wszystko zrobić. I taki to był dzień. Ale są dni spokojne, luźniejsze, gdzie jest wszystko zrobione, że wszystko się układa, wszystko jest zapłacone, nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych tematów, które wyskakują nagle. No i dzień trwa kilka godzin, tak? 6 godzin. Jedzie się na spotkanie, jedzie się na obiad biznesowy i można powiedzieć, że o 14, 15 już jest wszystko ok i wtedy możesz mieć luz i możesz sobie po prostu pojechać na basen, czy po prostu odpoczywać, czytać książkę, cokolwiek chcesz. Więc to są bardzo różne dni. Od takich, tak jak mówię, bardzo ciężkich po kilkanaście godzin, przez takie, które są spokojniejsze. I takie również są. Ale na samym początku, jak pracowałem i rozwijałem ten ostatni projekt, który robiliśmy w firmie, to przez cały rok, przez 12 miesięcy pracowaliśmy, rozwijając firmę wcześniejszą, która była. Rozwijaliśmy ją przez 12 miesięcy, kilkanaście godzin dziennie, łącznie z sobotą i niedzielą. Także jeśli zaczynasz biznes, to zapomnij o tym, że biznes tworzy się tydzień albo że pracuje się parę godzin. Nie ma czegoś takiego. Jeśli jesteś na etacie i tworzysz komuś firmę lub komuś projekty, to wiesz, że jesteś na tym etacie między 8 a 10 godzin i pracujesz tam codziennie od poniedziałku do piątku, niektórzy i w soboty. Więc jeśli wchodzisz do swojej firmy i chcesz tworzyć coś zupełnie od zera, czego nie ma, no to jak tworzyć to pracując 3 godziny czy 5 godzin? Nie da się. Tam trzeba pracować wielokrotnie więcej, jeśli chcesz jeszcze szybciej i chcesz, żeby te efekty były duże, żeby zarabiać dużo, żeby mieć duże kontrakty albo żeby wyprzedzić konkurencję w jakiś sposób, no to właśnie tylko tą pracą, która zostanie na samym początku wykonana. Także nie ma drogi na skróty. Ja to przerobiłem wielokrotnie. Jak ktoś mówi, że jest potrzebny taki life, work balance, jak najbardziej można sobie na niego pozwolić, bo jest też rodzina, hobby, wolny czas, inne swoje rzeczy, nie tylko firma, ale to jest po czasie. Jeśli zaczynasz, nie ma takiej możliwości, żeby to połączyć. Przynajmniej ja tak uważam, to jest moje zdanie. Jeśli ktoś uważa inaczej, no to może tą firmę stworzyć, ale będzie to trwało dużo wolniej i na pewno te wyniki będą inne. Tak ja uważam z mojego doświadczenia. Następne pytanie. Kryzys na rynku nieruchomości. Jakie masz zdanie na ten temat? Kryzys na rynku nieruchomości. W ogóle pytanie, czy to jest kryzys na rynku nieruchomości, czy to jest kryzys finansowy, czy to jest kryzys gospodarczy? Można by sobie zadać pytanie. Jest to odmieniane pewnie przez wszystkie przypadki, jak śledzisz YouTube, internety, czy w ogóle oglądasz wiadomości, bo ja akurat tradycyjnych nie oglądam, ale wiele takich wywiadów widziałem na YouTubie. Więc tak naprawdę nikt finalnie nie jest w stanie się określić, że kryzys będzie polegał na tym i na tym, wydarzy się w takim roku, w takim miesiącu, zacznie się od tego kraju. Niektórzy gdzieś tam mają swoje jakieś wizje, ale to są bardziej eksperci finansowi, którzy mówią o kondycji danego banku, na przykład banku Deutsche, który według nich jest w złej sytuacji i te wszystkie dodrukowane pieniądze, sytuacja ekonomiczna, polityczna, demograficzna i wszystkie inne sprawiają, że to wreszcie nie wytrzyma i zacznie się na przykład od Niemiec, a jak wiesz doskonale, my jesteśmy montownią Europy i mnóstwo się u nas składa i montuje, mało się produkuje i my tak naprawdę robimy wiele rzeczy dla innych państw, więc jeśli przykręcą kurek gospodarczy w innych krajach, bo po prostu nie będą mieli zamówień, będzie kasy i wszystko to siądzie, no to na Polsce się to również odbije. No i gdyby ktoś pytał, co dalej? No wiadomo, że dalej, jeśli tak będzie, no to ludzie dostaną mniej pieniędzy. Może mogą być zwolnienia, a mogą nie być zwolnienia, może zredukują, może będą mniej pracować. Generalnie tak naprawdę całe domino takie gospodarcze, ale to trzeba mieć głowę i samemu troszkę myśleć i już dzisiaj również się zabezpieczać, więc ja też o tym mówię. Miej pieniądze swoje, nie zastanawiaj się, co będzie jutro, zastanawiaj się, co będzie za pół roku już też i tak naprawdę planuj sobie, więc co będzie, trudno powiedzieć, nikt nie jest w stanie tego zrobić, więc jak ja odpowiadam tak po prostu, że nie mamy my tak naprawdę wpływu na to, co się wydarzy, ty ani ja, nie mamy wpływu na to, czy ten kryzys będzie, czy nie będzie. Jeśli będzie, no to jeśli będziesz miał biznes odporny na kryzys, czyli tak jak mówię, z firmami będziesz miał dobre relacje, to one nie zrezygnują z Twoich usług, bo to będzie tak, że jeśli firma będzie mogła zrezygnować z czegoś i okroić swoje wydatki, to będzie szukać tego, z czego faktycznie może zrezygnować bez
jakiejś znaczącej zmiany. A jeśli Twoja firma daje jakąś usługę komuś innemu i ta usługa jest na dobrym poziomie i naprawdę jest dobry customer service, czyli właśnie ta obsługa, to oni nie zrezygnują z Twojej firmy, nawet w czasie kryzysu. I to sprawi, że przez kryzys przejdziesz taką suchą stopą i te pieniądze u Ciebie będą. Może delikatnie się zmniejszy zamówienie na coś, może delikatnie będą jakieś obsuwy w płatnościach, tak w najgorszym wypadku, ale jeśli uważam, będziesz miał dobre relacje z tymi firmami i będziesz naprawdę na telefon z nimi, będziesz tworzył też ich firmę, bo Ty, mając firmę, dajesz zawsze albo jakąś wiedzę, albo jakieś usługi, albo jakieś produkty komuś, kto przez to też rośnie. Ta inna firma, która u Ciebie kupuje, też przecież rośnie. Więc jeśli Ty będziesz pomagał im rosnąć, no to sam będziesz również rósł. Ta firma Twoja będzie działała. Więc ja uważam, że skup się na tym, aby po prostu dawać dobre, prawdziwe usługi i bardzo dobry serwis, czyli tą sprzedaż posprzedażową. Nie skupiaj się na tym, żeby sprzedać i zapomnieć o kliencie i szukać następnego, tylko lepiej mieć klientów stałych, już którzy Cię znają, już którzy tak naprawdę wiedzą, czego mogą od Ciebie oczekiwać. I ja tak też biznes swój buduję. I uważam, że nawet jeśli byłby kryzys, to nic wielkiego się nie wydarzy. Zmiany na pewno będą, ale tym bardziej patrz z tych dwóch stron, czyli pierwsza, oszczędzaj trochę pieniędzy, trochę inwestuj, miej trochę gotówki, zainwestuj w jakąś tanią nieruchomość, niedrogą, ale z drugiej strony dbaj o tych, którzy pieniądze do Twojego portfela wkładają, żeby oni dalej te pieniądze do niego wkładali, żeby nie zrezygnowali po prostu z tych usług, jak będzie troszkę przykręcony kurek. I takie jest moje zdanie i myślę, że możesz je u siebie zastosować. Następne pytanie. Rekordowy deal u Ciebie, jaki zrobiłeś, czyli gdzie zarobiłeś najwięcej? Ja sobie to wypisałem, takie rekordowy deal, takie hasła, ale pytanie było, na jakiej nieruchomości, w jakim dealu zarobiłeś najwięcej pieniędzy? Pamiętam, że jeden był taki nieoficjalny, bo to było bardziej takie doradztwo moje. To była nieruchomość w Londynie i na takim doradztwie sprzedaży domu, to tam pamiętam, że przy sprzedaży przez agencję, no nie było za bardzo, o szczegółach nie do końca chciałbym mówić, bo to taki mój taki patent, ale tam 20 000 funtów udało się finalnie sprzedać ten dom drożej niż tak naprawdę cena, która była i wszyscy dawali taką. Nie pamiętam już ostatecznej ceny tego domu, która była i tej wyjściowej i ostatecznej, ale różnica między tą ceną a tą drugą była 20 000 funtów. Także to był taki deal największy, który wspólnie zrobiliśmy. To nie była moja nieruchomość, tak jak mówię, ja byłem takim doradcą z zewnątrz. Jeśli chodzi o wynajmy, podnajmy, które gdzieś tam robię już najdłużej i z różnymi, wiadomo, porażkami i sukcesami to robiłem, bo były różne zachwiania, był taki okres, gdzie to się praktycznie nie opłacało, bo było takie mocne tąpnięcie. Byli też pracownicy, którzy głównie na nieruchomościach ponajmowanych moich mieszkali, ale nagle było takie mega załamanie i w ogóle ten rynek się nie opłacał. Dopiero później przez mnóstwo kontaktów sprawiłem, że to odbudowywałem. Największy deal, który pamiętam na mieszkaniu małym, bo 40-metrowym, było to tanie mieszkanie, bo ono było do zrobienia, więc finalnie wynajmowałem je za 1000 zł miesięcznie z wszystkimi opłatami, a wystawiałem fakturę na 3500 zł. Więc 2500 zł przed opodatkowaniem to był największy deal z cudzego mieszkania, także z tego co pamiętam te 2500 zł przed opodatkowaniem zostawało z nie mojego mieszkania, więc uważam, że całkiem fajnie. Na domach były dużo większe, myślę, że tak razy dwa można by śmiało powiedzieć, że zostawało, ale też oczywiście większa inwestycja w tym przypadku. Dobra, lecimy dalej. Masz 100 000 złotych, lepiej kupić ziemię czy mieszkanie? To jest pytanie takie złożone i nie ma takiej konkretnej odpowiedzi. Dobra, to zróbmy tak, ja odpowiem, co ja bym zrobił. Ja jestem w gorącej wodzie kąpany i uczę się też takiej cierpliwości, ale gdybym miał kupić na przykład za 100 000 złotych ziemię jakąś gdzieś, jest to możliwe, myślę, że bez problemu, pewnie w centrach miast na pewno nie, ale gdzieś na jakiejś wsi czy na Mazurach, czy za miastem daleko, nie jest to wielki problem, żeby sobie kupić ziemię budowlaną za 100 000 złotych. Ale ja uważam, że pieniądze powinny od razu pracować, od razu przynosić jakiś od razu zwrot jakiś delikatny chociaż, więc dlatego te podnajmy, bo ja wsadzam pieniądze i od razu mi w następnym miesiącu te pieniądze wychodzą z tego biznesu. Dlatego ja wolałbym jednak kupić jakąś nieruchomość, za 100 000 kupić mieszkanie, no tak jak mówiłem, jest to trudne, ale jest to możliwe. Ja zdecydowanie wybrałbym mieszkanie niż ziemię, bo ta ziemia kupisz i ona może wzrosnąć
no ale ona sama nie zarobi. Trzeba coś tam dodać, czyli coś zbudować, albo przeczekać i sprzedać ją dużo drożej kiedyś. Ale kiedy? Czy masz gwarancję? No nie mam. Więc odpowiadając na to pytanie, ja bym wolał kupić nieruchomość. Nie jest to łatwe, żeby kupić taką nieruchomość za 100 000 kawalerkę, ale jest to możliwe i wielokrotnie o tym mówiłem i kilka razy to również pokazywałem. Także myślę, że to będzie odpowiedź na to pytanie. Dlaczego tak dużo firm nowych upada? Jest takie pytanie. No trochę niezwiązane do końca ze mną, ale przecież zakładałem tą swoją firmę i też była nowa i też upadałem, tak jak mówię, 2 razy. Pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź na to pytanie, taka pierwsza część jest, że po prostu jest brak przygotowania. Większość osób, która otwiera firmę, nie do końca wie, a w zasadzie w ogóle nie wie, co czeka w tej firmie, jak tą firmę się prowadzi, jakie są działania, że wydrukowanie ulotek czy wizytówek to jest nic. Wielu osobom wydaje się, że chęci i jakaś informacja, że oni chcą być przedsiębiorcami i pieniądze właśnie pozyskane na przykład z dotacji wystarczą. Absolutnie. To w ogóle jest podstawa i powiem Ci, że łatwiej byłoby bez tych pieniędzy z dotacji wystartować, ale mieć wiedzę albo jakiegoś mentora, który jest obok i Ci podpowiada. Albo właśnie w firmach rodzinnych już otwierać swoją firmę, na przykład jeśli firmę ma ojciec albo wujek, albo ktoś ma i Ty podpatrując, w jaki sposób tą firmę stawiać, co robić, że trzeba dużo więcej robić niż na etacie, a w większości się wydaje, że firma się otwiera i ma się po prostu luz i tylko się jeździ nowym leasingowanym samochodem. Absolutnie, tak nie jest, nigdy nie było i tak nigdy nie będzie. Zawsze przedsiębiorca jest bardziej zapracowany niż etatowiec, przynajmniej z mojego doświadczenia tak jest. Zawsze przedsiębiorca ma większą odpowiedzialność na sobie niż osoba pracująca na etacie. Także to jest z mojego doświadczenia. Więc oczywiście, jeśli chcesz duże pieniądze zarabiać, to musisz dużą odpowiedzialność wziąć. Tak ja z doświadczenia to widzę, że im większa odpowiedzialność i większe kontrakty, tym większy zarobek. Jeśli ktoś się boi odpowiedzialności, boi się ryzyka i boi się wzięcia właśnie na klatę tych wszystkich problemów również codziennych, no to będzie zarabiał mało, bo chce mieć łatwo. Jeśli będziesz miał łatwo, no to będzie trudny biznes, a jeśli będziesz miał bardzo trudne decyzje codziennie i problemy, to jak je wszystkie rozwiążesz samemu czy z zespołem, to zobaczysz, że pieniądze przyjdą i będzie łatwo, bo będzie dużo pieniędzy do zainwestowania, do wydawania, więc wtedy jest łatwo, jak przyjdą faktury, bo zapłacisz wszystkie faktury, wszystkie koszty i jeszcze Ci zostanie. I to jest bardzo fajne. A w drugą stronę, jak jest dużo kosztów stałych, wypłaty, Twoje, paliwo, samochody i tak dalej, a tych pieniędzy brakuje, to wtedy znowu jest na końcu trudno, bo jest koniec miesiąca i brakuje pieniędzy. To jest najgorsza sytuacja, bo musisz dokładać do biznesu. Mimo że w nim pracujesz, to nie masz wypłaty i dokładasz. Także tego Ci nie życzę, ale pamiętaj, że upadają firmy, które są przypadkowo otwierane, czyli ludziom się coś wydaje, nie sprawdzili dobrze rynku, nie zweryfikowali i przede wszystkim wydaje mi się, że to jest bardzo łatwe i że to jest etat tylko u siebie. Absolutnie. To nie jest, jesteś samozatrudniony, bo sam pracujesz u siebie, ale godzinowo i odpowiedzialnościowo, że tak powiem, to jest zupełnie inna liga i do biznesu trzeba się też przygotować i nie każdy się też do prowadzenia firmy nadaje. To też sprawdziłem wielokrotnie, że wiele osób po prostu zamknęło firmę, bo uznali, że to nie jest dla nich, wydawało im się, że to jest trochę inaczej. Ok. Pytanie następne. Czy można firmę rozpocząć, biznes rozpocząć bez pieniędzy? Bo ktoś nie ma i jest młody i chciałby zacząć. Tak i nie. Bez swoich pieniędzy, jeśli nie mamy, no to w ogóle bez pieniędzy się nie da firmy prowadzić, bo od razu są koszty, w coś trzeba inwestować, zacząć trzeba, takie jest moje zdanie, że trzeba mieć jakieś pieniądze, żeby cokolwiek zacząć robić. Ale czy bez pieniędzy się da? Da się, bo możesz mieć pieniądze czyjeś. Pieniędzy na rynku jest dzisiaj rekordowo dużo i to nawet w kieszeniach ludzi czy w domach, bo ludzie nie ufają tak jak kiedyś bankom i te pieniądze wyciągają. Już dzisiaj są stopy ujemne na niektórych kontach, czyli trzeba płacić za to, że pieniądze trzymasz w banku. Do tego doszło, więc ludzie widząc to, nie wszyscy, bo niektórzy nie mają tej świadomości, że na koncie oszczędnościowym, gdzie pieniądze miały pracować, trzeba za nie zapłacić. Za to, że one tam są i bank Ci pobiera co miesiąc z Twoich pieniędzy jakąś sumę, 0,5%, 1% płacisz bankowi za to, że trzymasz u nich pieniądze. Takie absurdalne sytuacje mamy, więc część ludzi świadoma wie o tym i wyciąga te pieniądze z banku, dlatego je ma.
I co oni mają z tymi pieniędzmi zrobić? W większości nie wiedzą. Niektórzy się boją, inni nie wiedzą, co robić, bo całe życie pracowali na etacie, nigdy nie inwestowali, tylko zbierali. I teraz, mając te pieniądze, mogą wykorzystać je właśnie w Twoim biznesie. Ja tak zrobiłem i kilku inwestorów mam w projektach, które będziemy w nowym roku robić, czyli rozwijać, czyli Expertia Invest między innymi. Jest mnóstwo inwestorów, którzy mają i to znaczne sumy pieniędzy, więc również z nimi będziemy współpracować, aby właśnie te pieniądze, które dzisiaj leżą w skarpecie przysłowiowej, były zainwestowane. Więc jeśli nie masz pieniędzy albo masz projekt, który wymaga większej kwoty pieniędzy, którą Ty masz dostępną, zgłoś się do nas albo po prostu poszukaj inwestora w swoim gronie. To może być ktoś z rodziny, może to być brat, może to być wujek, ktokolwiek, ale przedstaw dobrze biznes, daj jakieś zabezpieczenie, powiedz realnie, ile będzie z tego zysku, no i sprawdź, czy ten biznes ma ryzyko. Jeśli tak, to powiedz o nim, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie było sytuacji, że się przewrócisz i nie będziesz w stanie tych pieniędzy oddać, a nigdy tego na początku nie powiedziałeś, no bo później się relacje gdzieś tam mocno psują. Także myślę, że tyle. Jakie masz plany biznesowe na nowy 2020 rok? Planów jest sporo. My nigdy nie robimy czegoś takiego, że o super, grudzień się kończy, działamy od nowego stycznia. Dobrze wiesz, że my działamy trochę inaczej, ale planów jest sporo. Między innymi jeden związany z tym rozwojem kanału. Jest kilka pomysłów, które będziemy realizować właśnie na tym kanale i one będą zupełnie inne od tego, co dzisiaj oglądasz, ale zostawmy tą tajemnicę jeszcze, więc dowiesz się dokładnie, myślę, w styczniu, co tutaj będzie się działo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest związana z Expertia Invest, czyli właśnie z tym naszym projektem, który wspólnie z Kacprem Bisans i z Maćkiem Wieczorkiem z Eksperta w Bentleyu będziemy razem działać z tym projektem w nowym roku. W związku z tym sporo będzie spotkań, sporo będzie telefonów z inwestorami i z osobami z pomysłami. Mamy jeszcze jeden pomysł na to, jak to połączyć. Bardzo ciekawy projekt, który kiedyś był, ale nie był polski i chcemy to zrobić na polskim YouTubie. Zobaczymy, jak ten pomysł nam się uda. Jesteśmy bardzo ambitni, więc myślę, że będzie ciekawie. Także ciekawe rzeczy w nowym roku, na pewno związane z rozwojem, czyli inwestowaniem w siebie, nieruchomości, to wszystko w swoim czasie, czyli rozwój firmy, delegowanie również coraz większe zadań, żebym miał więcej czasu na bardziej strategiczne decyzje i na to, żeby rozwijać firmę na tym wyższym poziomie, ale żeby te rzeczy, które dzisiaj jeszcze robię, a może je zrobić ktoś inny, to żeby je oddelegować w firmie, żeby je zostawić, żeby mógł ktoś nad nimi pracować. Także to tak ogólnie, bo więcej nie chciałbym powiedzieć, bo część tych pomysłów jest taka, że chcemy je po prostu pokazać, jak będą gotowe, żeby ta jakość tych wszystkich informacji, filmów i tej wiedzy, która będzie Tobie przekazywana, była na jak najwyższym poziomie. Także zostawmy sobie to na nowy rok i te rzeczy będą powolutku wchodzić. Także myślę, że tyle. Widzimy się znowu w następnym filmie. Pamiętaj, przeciętność zostaw innym i działaj jak agent specjalny. Do zobaczenia. Trzymaj się.